Siemanko, czwartkowy, już nie taki poranku. Jesteśmy w Poznaniu. Przyjechaliśmy na basen właśnie do Poznania. Droga imprezka, bo autostrada A2 to nie są tanie rzeczy. Kierujemy się właśnie na Termy Maltańskie. Przyjechaliśmy na Maltę do Poznania, żeby poskakać do wody. W końcu odcinek o skokach do wody. Mam zamiar spotkać się tu z jednym z mistrzów tego właśnie fachu. No i robimy właśnie odcinek o skokach do wody. Salta z dużej wysokości, czyli to, co lubicie najbardziej. Jest ze mną Artur. Siemanko. Yo. Gdzieś za kamerą. Jest ze mną Yerba ze sklepu yerbanot.com. Link w opisie. Termy Maltańskie. Cześć, siema. Cześć Marcin. Siemka, Artur. No, najpierw zrobimy sobie rozgrzewkę na sali, trochę trzeba się porozciągać, przygotowanie zrobić fizyczne, a potem skoczymy do wody i wiesz, krok po kroku. Jest tutaj 1 metr, 3, 5, 7,5 i 10. Jak wtedy przez telefon rozmawialiśmy, to powiedziałeś, że próbowałeś skoki, ale miałeś jeden taki wypadek, że uderzyłeś płasko i wtedy krwią plułeś? Tak, to był skok z dychy, ale ja miałem wtedy, nie wiem, 20 lat, czyli to było 16 lat temu i chciałem robić, pierwszy raz z dychy skakałem i od razu backflipa chciałem zrobić. No i kurde, zadałem za dużo rotacji, jeszcze tak się złapałem, nie? I przekręciłem, no i plecy, nie? I no od tamtego czasu z dychy już nie skakałem. Jeszcze nie byłem w takim miejscu jeszcze. Ale super miejsce. Fajnie, można się przygotować najpierw na sucho, a później do wody, nie? Czy żeby być dobrym skoczkiem do wody, trzeba być ogólnie dobrym akrobatą takim na innych płaszczyznach też? Myślę, że to jest podstawa. Tak? Nawet niektórzy akrobaci, którzy nie zaczęli wcześniej skoków do wody i potem w wieku 14-15 lat zaczynają skoki do wody, dobre mają osiągnięcia. Ręce do góry, brzuch wciągnięty i do przodu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Dobra, możemy teraz się na boczki trochę porozciągać. Szpagat ogarniesz? Trochę, ale nie pełny. Nie, ale widać, że mega mobilność masz. Nie przeszkadzamy? Nie, no to jest wasz teren. Jeszcze czekamy, nie? Wy sobie na razie usiądźcie pod ścianą 3 minutki, bo jeszcze tam spóźnialcy będą. Kolega jest wielkim fanem. I bo ogólnie my jesteśmy gośćmi, nie? Tutaj na właśnie zawodach, na treningu młodych zawodników. Skoki do wody trenują właśnie dzieciaki tu w Poznaniu pod okiem pana Szymona, trenera. Dobry. No i my gdzieś tak właśnie gościnnie tu spróbujemy coś się, znaczy ja spróbuję się coś nauczyć, bo on już umie. Zapraszam. Masz jakiś najtrudniejszy skok? Znaczy mój najtrudniejszy skok, jaki wykonywałem, to było 5 salt z półobrotem w przód. I robiłem to z rozbiegu, czyli stojąc. Raz, 2, 3, 4 i pół, otwierałem i robiłem to salto barana. I wpadałem na nogi. Popiątne salto. Człowieku, mocarny wyczyn. Chris Kolanus. Chris oprócz robienia takich salt ostatnio spróbował też swoich sił w rapie. No i wypuścili ostatnio taki motywacyjny, ekstremalny kawałek. No i teledysk, w którym gościnnie lecą właśnie różne moje nagrania. Także zapraszam do opisu po ten teledysk. Świetnie. Nie przedłużamy. Pytania jakieś macie konkretne? Nie ma, nie zajmujemy treningu czasu. Wy sobie trenujcie.
adrenaline is like a drug. Are you ready for this? We ready for this. I'm ill. You can be anything in the world. Dobra, to najpierw prysznic, bo trochę się zgrzałem tą rozgrzewką. To jest ciekawa rzecz. Takie specjalne zraszacze. Te zraszacze pomagają nam, żeby... Punkt odniesienia, tak? Tak, żeby zobaczyć po prostu, gdzie jest woda, gdzie się zaczyna woda. Okej, super, super. Okej, prowadź. Dobra. No to zaczynamy z trójki, nie? Okej. Niestety nie mamy zbyt dużo czasu. 45 minut mamy na skoki, a jest dużo skoczni. Zacznijmy od tego, to jest trójka. Tak. Trójka na początek. Na początek ja bym proponował po prostu, żebyś zrobił prosty skok na nogi. Okay. To jest najlepsze, jak się zaczyna. Okay. I stopy tak jakby naciągnięte, żeby na igłę wbijać, tak? Znaczy, nie na igłę. Tak się wypada. No mogę ci nawet pokazać pierwszy skok. Okej, Którym się do góry. Tak jakby łatwe się wydaje, nie? Łatwiej zrobić salto niż zwykły skok na nogi. Zwykły skok na nogi jest taki mega świadomy jakby, że ty z pełną świadomością tak skaczesz na nogi. A jak robisz salto, to troszkę się tak jakby dajesz zadanie w głowie, nie? Brzuch wciągnięty i podskok do góry i napinasz pośladki u góry. Okay. Hop. O! Hop. O! 100 razy lepiej. Co teraz chciałbyś zrobić? Backflipa. Ja zrobię to w prostej po prostu. Hop, zamach do uszu. Hop, zamach do uszu. Ładnie. Ładnie, ale ja robię totalnie inaczej. Robię, wiadomo, tak jakby ulicznie bardziej, nie? Mało mamy miejsca z trójki. Myślę, że spokojnie możemy iść na piątkę to samo. Okej, idziemy za tym. Jesteśmy na pionie teraz. Dobra. Piona to już jest, powiem ci, 2 metry wyżej niż 3. no ale powiedz mi proszę, czy ja dobrze myślę, że jak się robi taki skok z dużej wysokości, to lepiej nie dokręcić niż przekręcić? Lepiej wpaść równo. Ale nie, bo ja pytam, bo ja mam ten traumatyczny skok, wiesz, sprzed 16 lat. Nie możesz. Jak skaczesz, no to nie robisz dobrze. Musisz tylko myśleć pozytywnie. Robię to dobrze, nie myślisz, nie dokręcę albo tego. Okej. Tylko jest jedna droga, tak samo jak mówisz, że jesteś na wysokości i nie ma innej drogi, że tego. Jak wykonujesz skoki, myślisz, oczywiście czasem się może tego nie udać, ale jak jestem, to chcę ten skok wykonać perfekcyjnie i widzę tylko ten pozytywny, jeden dobry skok. Więc na tym trzeba się skoncentrować, że po prostu tak to wymierzyć, żeby... No oczywiście, jak jest może troszeczkę za mało, wtedy możesz dodać, a jak już jest przekręcone, no to kompletnie tracisz, więc odpowiadając na to pytanie, myślę, że lepiej ratować się z niedokręconego skoku niż przekręconego w tym wypadku. Czyli miałem trochę rację. Tak. Okej. No dobra. Backflip z pionu. Skubany, ale on mocną energię jakby tu do góry daje. Ja się boję tutaj wygenerować energię u góry, że przekręcę właśnie, nie? Ja wolę jakby wychodzić takim bardziej anemicznym, nie? Super wpadłeś. Jedna uwaga. Troszeczkę ja bym ręce trzymał, za szybko dajesz na dół. Jak troszeczkę masz ręce z boku, lepiej jest kontrolować ciało. Jak masz tutaj, to ciało nie ma. A zawsze jak wpadasz do wody, to jest ten- tak albo tak. Tak, bo jak masz ręce na boku, To boli. tak. Okej. Ja bym teraz spróbował jeszcze z tej wysokości Gailera zrobić. Ja mogę pokazać ci skok Auerbach'a. Ja to robię mniej więcej. Tu wpadnę na głowę, prawda?
I to co robiliśmy tam na salce, że pokazałem ci to na plecy. A, Wow! Wow! ale perfekt, nie? Poleciał. Co, śmigam na 7,5, żeby zobaczyć jak to wygląda? Dawaj te 7,5, no. To już kurde, to już jest taka wysokość, że chyba raz tylko skakałem z 7. Czy jest możliwy wypadek tego typu przy skoku do wody, żeby doszło do otwarcia skóry? Żeby tak jakby uderzyć o wodę, że ci pęknie skóra. Nie spotkałem się z tym, ale no raczej no chyba możliwe. Zależy jak takim piłki się. Nigdy się z tym nie spotkałem, nie miałem takich znowu razu. No, to jest 2 metry wyżej, więc no myślę, że z piątki było spoko, więc po prostu skoncentruj się, tak samo. Nie wychylaj się znowu tak bardzo, wiesz, przemyśl sobie. Jak się nie wychylać, to ja. Znaczy no, wiesz, do tyłu też odchylenie. Bo czasem kiedy jest ten stres nam towarzyszy, to robimy jakieś takie rzeczy nieodpowiednie. No właśnie, prawda? no właśnie. Ja widzę, że troszeczkę, teraz weszliśmy troszeczkę wyżej i twoja twarz się troszeczkę zmieniła, ale z piątki było wszystko ok, więc tak samo wyjście, bardziej pod górę i... Pokazujesz mi tak wyjście. Ja to raczej bym robił wyjście, bo ja się boję, że przykręcę cały czas, nie? Powiem Szymonowi, że 7 Okej. i robię salto. 7! 7. Zajebiście poleciał, równiutko, nie? Znaczy no i też nie był perfekcyjny. To było coś! Równiutko, czysty skok nawet. Powtórzyłbym ten skok z 7 jeszcze raz, bo troszkę czułem właśnie przy wejściu do wody, że Brak kontroli. tak. No. 7. 7. Teraz sobie to zaliczam. Czułem, chluśnięcie nadal było takie olbrzymie, ale już czułem, że tak wpadłem do tej wody, a nie tak, nie? No, ewidentnie, no troszeczkę tak jak chciałeś. Mniej obrotu i tak wykonałeś. Skok troszeczkę był taki, ale te co założenia, które postanowiłeś, wykonałeś. Myślę nad tym gainerem teraz. Tylko ta lina mnie tam stresuje. No z tyłu lepiej, bo tej liny nie widać, nie? Ja ci go pokażę, że skoczy do przodu, żeby dać ci pewność, że pokażę. Okej? No, był blisko liny. Był blisko. Dzięki. Byłeś blisko. Natomiast ona się przesunęła, teraz jest trochę dalej. No, voilà. 7. No, udało się na nogi wpaść. Udało się nie wpaść na linę. Przesiadka z 5 na 7. Duża zmiana jak dla mnie. Bo z 3 na 5
To nie tak, to nie aż tak. To zawsze jest wyżej, inna prędkość i tak dalej. Chcesz rzucić okiem, jak to wygląda z dziesiątki? Dobra, to dawaj, idziemy na dychę, no. Ło, pato. Ja pier... O nie, to już jest jak na Dream Jumpie, człowieku, jak w Szczecinie, nie? Ja pierniczę. No i tutaj lina jeszcze bliżej wygląda. No. Teraz byś na tym zielonym. Dobra, to ja zrobię salto do tyłu może. Okej. Wow, skubany. Ja ci powiem, że z dziesiątki mi się lepiej niż siódemki, bo wychodzę i mam troszeczkę więcej czasu, żeby spojrzeć sobie na te nogi, lecieć. Przyjemniej mi się zrobiło niż siódemki. Którą mamy godzinę? O kurwa. Mamy minutę. Ja mam minutę, żeby backflipa zrobić z dychy. Przepraszam. Potrzebuję więcej czasu. Za jakby... Wolałbym się cofnąć, wiesz, sobie poskakać jeszcze z tych niższych, bo boję się, że to zawieje. Że wiesz, jak się zepnę w powietrzu albo... Tam na tej dyszce robi też efekt to, jak wyjdziesz i ta przestrzeń tu. Nie ma sufitu. Nie ma tego, bo tu jest tak, kurde, takie obudowane to, nie? Resztę odcinka nakręcimy w terenie. Do zobaczenia w terenie. Dzień kolejny, tym razem Austria. Przyjechaliśmy do Austrii, żeby poskakać do wody. Mamy na to mało czasu, czas nas goni. No i pogoda też nie dopisała. Zimno się zrobiło, ale na szczęście jesteśmy przygotowani na te okoliczności. Specjalistyczna pianka. Drugi raz w życiu ją ubieram. Na moim 74-kilogramowym ciele o wzroście 1,76 m MK leży całkiem dobrze. Ale dobrze to grzeje. Nie, bo jest naprawdę zimno, jest jakieś nieco ponad 10 stopni, nie? Nie, 8. 8 stopni? Ja pierniczę. Wyglądasz jak czarny Power Ranger. W składzie tak samo jak ostatnio, właśnie pod okiem mistrza Krzysztof K. i Marcin B. Austria 2024, człowieku. Warunki every day, every night. Idziemy. Fajne miejsce, nie? Motyle są. No. Tu mamy wiesz, niżej, tu mamy wyżej i aż tu z tych skał jadą, z samej góry. Ja najwyżej to stąd tylko skakałem. No i pierwszy raz skoczę do wody w takiej piance. Już teraz czuję, że jest mi dość ciepło, całkiem dobry komfort termiczny. Myślę, że to jest dobre miejsce, aby podziękować właśnie FCS Polska za to, że stworzyli taką piankę. No i za to, że mam możliwość przetestowania tej pianki. Link w opisie jak coś do dokładnego modelu oraz do sklepu.
Jak woda? Ty, ciepło. No. Jaka wyporność, patrz. Ta klamka ma jeszcze taki plus, że jak stracę przytomność, to nie pójdę na dno. Co ciekawe, jakby czuję taką różnicę, że tu na przykład to 6 metrów w naturalnych warunkach wydaje się niżej niż na takim zamkniętym obiekcie. Na zamkniętym obiekcie stanąłem na pionie i sobie myślę, o kurde, jak tu wysoko. Tutaj staję na 6 metrach i nie czuję tak tej wysokości. Dobra, ja spróbuję teraz wyższej wysokości ciapnąć. Tu kolejny level. Ładnie! A wczoraj nie trenowaliśmy nic do przodu. O, skizowałem się. Ale poleciałem. Trochę nie tak jak do końca chciałem, czułem, że jakby troszkę skaleczyłem formę. No ale przełamałem się, no i wpadłem na nogi. No, ja też miałem trochę stres. Bo jako trener myślałem, kurde, ty siekasz do przodu, a wczoraj tylko robiliśmy w tył i auerbachy. No. Ja mówię, kurde, ale no co? Dobrze jest. Dobra, to gainer z 11 metrów. Ej, tu jest teraz 11 metrów, gdzie stoję. Czyli to jest powiedzmy tyle, co wczoraj walczyłem i nie wywalczyłem. Pięknie! Wow! Wszystko ok? Ja, wszystko git. Znaczy przynajmniej tak czuję teraz. Nie wiem, czy się zaraz nie okaże, że mi noga odpadła albo coś, ale Widza, 2 nogi, 2 ręce. zajebiście się cieszę. Pięknie. Nie mam jak ci dać żółwia, ale Za daję. dodanie pewności. O, dzięki. Dobra, mi na dzisiaj starczy. No może ja wejdę tam do góry i też spróbuję skoczyć z tej najwyższej półki. Z tej najwyższej półki. Okej, to ja będę w wodzie na ciebie czekał. Tak? No, zrób scuba divera, poplap. Dobra. Ja spróbuję, dawno nie pamiętam kiedy ostatni raz skakałem i zawsze ten pierwszy skok jest trudno wymierzyć tą prędkość. No. Zawsze jest ten stresik, ale myślę, że dam radę. Co ty chcesz tam skoczyć? Zrobię 2 salta z półobrotem, to jest najbezpieczniejsze, myślę. Tam jest fest wysoko, nie? Ja będę w wodzie czekał w razie czego, żeby przybić ci piątkę. No i no to wskakuję. Jest tu jakaś droga? Ci? Czy co? To, czekaj, gaszę kamerę. Kolejny raz włączam pistol. Wow! Dzięki Marcin za pokazanie tego magicznego miejsca. Pewnie ja bym więcej skoków zrobił, ale taka pogoda jest, że na dzisiaj chyba wystarczy. Ubierzmy ciepło i... Też czuję, tak, smykamy, bo Chris bez pianki, ja mam już dość, jakby wystarczy wspaniałe przeżycie. Także dziękuję za wytrwanie do końca i pozdro. I'm gonna make you jump like Chris Cross. Get down. I wanna see your hands over your head. It's wicked black. Beast mode on. Ja to ja, tylko 2.0. Oh, jump, jump. Diri-diri-da-di-da. Rosnę w siłę każdego dnia. My adrenaline is like a drug. Are you ready for this?
sky's the limit. The limit. My adrenaline is like a drug.